wysokość robimy dzisiaj wagonikiem. Masakra. Jeszcze kilka godzin wcześniej wszystko wyglądało idealnie. Piękna pogoda, bezchmurne niebo, kolejny dzień w Alpach. Nie mieliśmy pojęcia, że jeszcze przed zachodem słońca będziemy walczyć z ciężkimi rowerami nad urwiskiem, próbując znaleźć drogę do doliny. Siemano, my znowu na trasie. Dzisiaj kolejny dzień. Startujemy z Bolzano. Jedziemy na taką małą górkę, gdzie jest jakiś zamek, muzeum. Stamtąd ruszamy do kolejki, która wciągnie nas trochę na górę, żeby nie robić podjazdów, tak jak wczoraj. A potem zobaczymy finish dzisiaj w Mezzolombardo, czy tam w zasadzie w Mezzolombardo. Do jeziora coraz bliżej, ale jeszcze nie jest blisko. No to co, to jedziemy. Cześć, witam Was w czwartym odcinku naszej transalpejskiej przygody. Piękna pogoda, dobra trasa, sprawdzone rowery i świetne humory. Wieczorem nikomu z nas nie było już do śmiechu. Zapraszam na odcinek. Po emocjach poprzedniego dnia i jednym z najlepszych zjazdów całej wyprawy przyszedł czas na kolejny etap naszego Transalpu. Opuszczaliśmy Bolzano wypoczęci, najedzeni i pełni optymizmu. Nic nie zapowiadało problemów. Pierwszym punktem na naszej trasie był Castel Firmiano. Nie planowaliśmy długiego zwiedzania. Chcieliśmy przede wszystkim zdobyć trochę wysokości i dobrze rozpocząć kolejny dzień naszej alpejskiej przygody. To teraz na tą figurę tu obok. Następnie skierowaliśmy się w stronę wzgórza Collina Pascali. Plan był prosty, krótki postój, kilka ujęć z drona i panorama Bolzano z nieco innej perspektywy. Feel the rhythm in my soul. Let the moment take control. Coś poszło nie tak. Czekajcie. Po prostu zrobimy to najprościej. Na miejscu szybko okazało się jednak, że plan trzeba będzie zweryfikować. Wzgórze było ogrodzone i zamknięte, więc o dronie i podziwianiu widoków mogliśmy zapomnieć. Dopiero później dowiedziałem się, że cały teren to dawne wysypisko śmieci. W tym momencie wszystko zaczynało mieć sens. Nie tracąc czasu, wbiliśmy w nawigację kolejny punkt naszej trasy. Cel był jasny. Funicolare Mendola. Kolejka, która miała wznieść nas i nasze rowery na wysokość ponad 1300 metrów nad poziomem morza. W nawigacji wyznaczyliśmy trasę do kolejki i ruszyliśmy przed siebie. Pogoda dopisywała, słońce grzało od samego rana, a Alpy pokazywały się z najlepszej strony.
dobra, woda zimna. Po kilku kilometrach coś zaczęło nas zastanawiać. Skoro jedziemy cały czas pod górę, to gdzie właściwie zawiezie nas ta kolejka? Krótki postój, szybka analiza mapy i wszystko stało się jasne. Zamiast do dolnej stacji jechaliśmy prosto do górnej. Kilka kilometrów wspinaczki zupełnie niepotrzebnie. Mieliśmy dwa wyjścia. Pierwsze zakładało dalszą wspinaczkę, około 7 km i cały czas pod górę. Drugie prowadziło do dolnej stacji kolejki, niecałe 4 km i praktycznie cały czas w dół. Tym razem decyzja była wyjątkowo prosta. Zawróciliśmy. I był to jeden z najlepszych wyborów tego dnia. Przed nami pojawił się fantastyczny zjazd, piękne widoki i świadomość, że za chwilę to kolejka będzie zdobywać wysokość za nas. Jedynie hamulce po wczorajszej przygodzie dawały o sobie znać. Co jakiś czas pojawiało się znajome piszczenie i niepokojące odgłosy. Zgubiona garda. Znaleziona. Dobra, sorry, zgubiłem gardę, wiesz? Ale jak? No wiem, bo wróciłem. W końcu dotarliśmy. Dobra, teraz trzeba ogarnąć bilety, nie? Tutaj może ci rowerami można. Dużo rowerów stoi. Hello. Can we go with Faraday up? Yeah. We need 3 tickets. 3. Only out. Yeah. Thank you. Thank you. I od razu okazało się, że zupełnie niepotrzebnie wczoraj się martwiliśmy. Dla rowerów było mnóstwo miejsca. Co więcej, jako rowerzyści weszliśmy do wagonu jako pierwsi. Tego się nie spodziewaliśmy.
Czekaj, ja muszę wyjść Na razie stąd. może- O Jezus! Ty, to nie jest śmieszne. To normalnie tracisz poczucie... No. Poczucie pionu. Sam przejazd był czystą przyjemnością. Piękne widoki, chwila odpoczynku i świadomość, że nie musimy zdobywać tego podjazdu o własnych siłach. Dzisiaj to mamy luksusik. Dzisiaj jest konkretnie. Wysokość robimy dzisiaj wagonikiem. Nadaje się. Myśmy wysokość zrobili dzisiaj. Aż mi bateria ostygła. Hi, excuse me, can we charge bike here? Yes. Podłączamy to tutaj, my parkujemy rowery tam i idziemy na górę. Na górze znaleźliśmy idealne miejsce na dłuższy postój. Rowery dostały prąd, my dostaliśmy obiad i kawę i oczywiście gelato. Naładowani dosłownie i w przenośni mogliśmy ruszać dalej. Wybraliśmy trasę przeznaczoną dla rowerów górskich i to był strzał w dziesiątkę. Lasy, szutrowe drogi, sady, winnice, kręte ścieżki i alpejskie panoramy. Tego dnia natura naprawdę pokazywała nam swoje najlepsze oblicze. To jest jazda. Co nie? 3 km z górki. O Jesus. I tak nam upływa ten kolejny dzień Transalpu. Ciągle podjazdy i zjazdy. I podjazdy i zjazdy. Ale już 24 km do Mezzo Lombardo. Także jeszcze trochę zabawy przed nami.
I dalej się wspinamy. Niedługo 18. Czasu coraz mniej. Mamy około 20 km. To będzie z górki. Nie opłaca się stawać. Oj. Postoimy i zobaczymy. O Jesus. No to teraz trochę pozjeżdżamy. Musimy zgubić kilometr wysokości. Nie, musisz też jechać wtedy. Z czasem zaczęliśmy jednak zauważać coś dziwnego. Mieliśmy stopniowo tracić wysokość. Tymczasem trasa coraz częściej prowadziła pod górę. Baterie powoli się kończyły, a do celu nadal było daleko. Początkowo nie wyglądało to jeszcze groźnie. Droga była zasypana grubą warstwą zeszłorocznych liści. Miejscami było ich tyle, że koła zapadały się niemal po osie. Jazda stawała się coraz mniej efektywna, a baterie znikały w oczach. To już chyba jeden z ostatnich dzisiaj podjazdów. Masakra.
końcu przyszła chwila, kiedy dalsza jazda przestała mieć sens. Zaczęło się pchanie. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że to dopiero początek problemów. W pewnym momencie Radek zatrzymał się, spojrzał przed siebie i powiedział tylko: ja tam nie idę. Szczerze mówiąc, trudno było się z nim nie zgodzić. Ja to też jak bardzo rzeźko. Prześpij, chętnie do tym. Mewę Lombardo pokazuje rzeczywiście. 2 km. Trzeba będzie sprowadzić. Na takim krótkim zrobić tyle metrów, to musimy piony, po prostu ściany w dół. I jedno i drugie jest niebezpieczne. Fajnie, przygoda, ale to życie jest ważniejsze w drodze. Chyba, że przygoda jest ważniejsza. Problem polegał na tym, że nie bardzo mieliśmy alternatywę. W bateriach zostało około 3% energii. Do zachodu słońca mniej więcej godzina, a drogowskaz uparcie twierdził, że właśnie tędy prowadzi droga do Mezzolombardo. No to poszliśmy. Teraz jak wprowadzać 2 km na rower, nie? Dzisiaj łatwo się z tego śmiać. Wtedy nie było nam do śmiechu. To był potężny, psychiczny i fizyczny wpierdziel. Pierwsze metry wyglądały niewinnie. Potem pod nogami pojawiły się luźne kamienie, ścieżka stawała się coraz węższa, a agrafki były tak ciasne, że rower trzeba było przestawiać w powietrzu zamiast normalnie przeprowadzać. Czasami nawet to było prawie niemożliwe. Co chwilę ktoś lądował na ziemi. Każdy krok wymagał skupienia. Każdy błąd kosztował kolejne siły. I wtedy wydarzyło się coś, czego najbardziej się obawialiśmy. Moonraker Radka zaczął osuwać się w dół zbocza. Przez chwilę wyglądało to naprawdę źle. Na szczęście udało się opanować sytuację i zatrzymać rower, zanim zniknął nam z oczu. Ruszyliśmy dalej. Powoli. Metr po metrze. Katorgi, ciąg dalszy. Mamy jeszcze do zrzucenia 200 metrów wysokości. Cały czas idziemy taką drogą. Nie idzie jechać, to już w ogóle nie idzie iść.
międzyczasie słońce całkowicie schowało się za horyzont. Dopiero po zmroku ścieżka zaczęła odpuszczać. Pojawiło się więcej miejsca, teren zrobił się łagodniejszy i po raz pierwszy od dawna mogliśmy ponownie usiąść na rowerach. Nie jechaliśmy szybko, nie jechaliśmy efektownie. Po prostu chcieliśmy znaleźć się na dole. Kiedy w końcu wyjechaliśmy przy asfaltowej drodze, w bateriach zostało około 3%. Ile? 3,5. Chyba się tutaj podał, to nie jedziemy szefem. 3% nie dojedziemy, nie? Na ilu? 3. Na 3, o. Do hotelu brakowało jeszcze 3 km. Włączyliśmy światła i ruszyliśmy przed siebie. Tym razem już bez przygód. Po prostu do celu. Włączyłeś sobie? Włączyłeś silnik? Tak, nawet minęły. No 200 metrów. Kiedy dotarliśmy na miejsce, wszyscy byliśmy zgodni co do jednego. Udało się. Dziękowaliśmy Bogu, że dotarliśmy w komplecie. Nikt nie myślał już o gardzie. Nikt nie zastanawiał się nad jutrzejszą trasą. Ta ostatnia część dzisiejszego etapu zostawiła ślad, który miał pozostać z nami jeszcze bardzo długo. Następnego ranka mieliśmy się przekonać, jaką cenę zapłacimy za ten dzień i czy najgorsze mamy już za sobą, czy dopiero przed sobą. O tym w następnym odcinku. Dzięki, że byliście, trzymajcie się, cześć. Prawo kochaniutki. Co? Piona. Wyczyn. Piona. No, ale to prawda. Dojechali.